Koledzy z wozu, za minutę mamy gotowość. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Antoni Pawlicki, reprezentuję Ostoję Natury i mam wielką przyjemność powitać Państwa na konferencji Biotech 2.0. Cześć, na imię mam Tomek, jestem członkiem Ostoi Natury. Jesteśmy właśnie w Olsztynku, a za mną tam odbywa się właśnie konferencja Biotech 2.0. W tym roku mamy bus transmisyjny, dzięki któremu cała konferencja jest właśnie streamingowana, a później będzie można ją zobaczyć na naszym kanale, gdzie gorąco zapraszam. A teraz idziemy dalej. Słuchajcie, spotkałem tutaj wiceministra Ryszarda Kamińskiego. Dzień dobry. Witam. Jest pan pierwszy raz u nas, prawda? Tak, po raz pierwszy jestem. Jak się panu tutaj podoba? Ogólnie bardzo mi się tutaj podoba. Nie znalazłem żadnej takiej rzeczy, która by mi nie pasowała do koncepcji. Czyli wszystko jest jakoś przemyślane i za to trzeba Was cenić. Wszystkich tych, którzy tutaj coś dokładają, że to jest mnóstwo różnych elementów, ale widać jakąś myśl, która jest gdzieś tutaj na zapleczu. Wszyscy od prezesa zaczynając mówią o realizacji planu, kamieniach milowych. Rzadko zdarza się. Życzę wszystkim samorządowcom, wójtom, burmistrzom, żeby tak realizowali swoje strategie, jak tutaj Wy realizujecie swój plan, który widać, że żeby go realizować, trzeba go znać, prawda? Czyli nie jest to pułkownik, który został napisany i odłożony, tylko po prostu jest w głowach tych, którzy tutaj działają. Kilkanaście wykładów, jakie się odbywają, podzielono na 3 kategorie. Przyszłość rolnictwa, rolnictwo regeneratywne oraz wsparcie innowacji w Polsce i Unii Europejskiej. Między innymi poruszono temat budownictwa organicznego ze ścian konopnych. For the building, the hemp straw is used. I will tell you more about that in a moment. The uses of the composite. One of the uses is for the external walls. Panie prezesie, a my będziemy korzystać właśnie z tej technologii przy budowie chłodni? Nie, my korzystamy z bloczków, czyli izohemp. To jest podobne, ale inaczej wykonane. Słuchajcie, jak chcecie zobaczyć technologię budowania ze słomy konopnej, no to zapraszam, oglądajcie na Ostoja Natury TV na YouTubie. Przy okazji konferencji na organizowanym przez Ostoję Natury Biobazarze można zaopatrzyć się w regionalne produkty wysokiej jakości. Słuchajcie, za mną właśnie konsul Węgier z żoną, wiceminister i dyrektor ODR-u. Wszyscy w trójkę kupili marihuanę i są bardzo zadowoleni. Przed chwilą kłamałem, w ogóle tego nie kupili, ale oglądali, a na stoisku są olejki CBD wykonane z konopi siewnych. No ludzie nie wiedzą, że w drzwiach te środki są właśnie wypełnione włóknem z konopi. Co to jest? No takie włókna masz w samochodach. Tesla na przykład używa, Mercedes. Do siedzeń na przykład. To jest zamiast waty szklanej. Te materace też z tego Tak. Super, no to jest... I tak, jeszcze oprócz włókna pozyskiwanego z łodygi mamy też paździerz. A, paździerz. Tak, paździerz. Ojoj. I to mieszamy z wapnem i z wodą. No. I już budownictwo, tak? Aha. Sama pani wie teraz, jak drogie są materiały w Ale tym co momencie. robicie z tego? Cegły konopne. Aha, W tym momencie testujemy do kominku. Tak, bo nie każdy wie, że Tak, jest łodyga, nie? Czyli susz, olejki, nasionka robimy z górnej części, natomiast z dolnej, z łodygi robimy
jakie to są te konopie? To są te dzikie konopie, czy Nie, jakie? to są konopie siewne przemysłowe, certyfikowane, uprawiane na tak zwanej licencji. Czyli bez... Tak. Trzeba mieć pozwolenie. Trzeba mieć pozwolenie. Aha. Prezesie, co ty trzymasz za zabawki? Co to jest? Jest to podarek, który dostałam od prezesa Gacki, od firmy Probiotics, za moją działalność. Takie jakieś wyróżnienie, no i zostałem bardzo wzruszony mi tak, także gdzieś tam doceniają naszą pracę i nasze starania. Jakie są twoje odczucia? No bo to jest już drugi, który organizowałeś, Biotek. Widać, że się znacznie różni, ale jakie są twoje takie emocjonalne odczucia? No, to jest po raz pierwszy międzynarodowo, że jednak ten Smart Rural tutaj widać już, że się rozwijamy, tak? Że mamy warsztaty i że ludzie interesuje to, co my robimy. Bardzo się cieszę, że mogę tu być dzisiaj z Państwem. Dziękuję bardzo za bardzo miłe powitanie i bardzo za inspirujące powitanie w Polsce. Nazywam Riman Filpe, pochodzę z Łotwy, jestem krajowym ekspertem do spraw inteligentnych wiosek 21. Biotics has done a very huge job, and in rural network we believe that the territory will be very successful in 10, maybe 15 years if the local community will be strong, and it looks like you have a very strong community. Wiemy, że społeczność nie tworzy się w ciągu jednego dnia. Wiemy, że tożsamość lokalnej społeczności jest bardzo ważna. I naprawdę silna społeczność tworzy się wtedy, kiedy ludzie chcą żyć w miejscu, w którym żyją. My name is Inga Alekseeva. I'm from Valka municipality. I work in Valka municipality as a project manager, and I am here to be to get experience about how you are managing all the smart rural things in Poland, because we want to do something similar or yeah, something like that. And I can talk to other people who are inside in all this, and yeah, it really helps very much. It helps and get a lot of experience. I was a child that still stuck in my mind the sentences of think globally, act locally. So that it was like a leitmotif at the period, and then still it is the push behind at GIRE 2030. GIRE 2030 comes to embrace the new smart villages approach, and it was born from the same core group of the LAG that grew with the new diversified professionals and expertise. It's a really good, great idea. I believe that in this territory it will be quite innovative and surely that's the best part of it, actually, the intervention of the local community and the participation of the territory and the residents and the people in coming here and take part in the different activities of the Storia Naturi and the cooperativism that is behind it. So that's surely something that we can learn from and we will try to replicate in our territory. I'm really glad to be here and to have met in person Piotr and all what are you guys doing with Storia Natura, and I believe it's really amazing, and I wish you all the luck, and I hope we will meet in future because we are working on something similar, so it's very good to have met you and to start some cooperation together. These strategies we are working on moves around one core idea, that is the multifunctionality of the agriculture. The idea that agriculture is not only producing food, but it has an environmental impact and it has a social impact, and it can be used for fostering the wider socio-economical tissues of the area. A w ogóle kiedy pierwszy raz pan usłyszał o Ostoi Natury? Rzeczywiście o Stoi Natury usłyszałem niedawno, czyli 2 lata temu, kiedy dowiadywaliśmy się o tym, że jest koncepcja w Europie Smart Villages, czyli inteligentnych wiosek, jako jedno z takich działań przekrojowych
jak to się mówi w Unii horyzontalnych, tak? I do zastosowania we wszystkich państwach członkowskich bardzo dobrze, bo inteligentne wioski jakby łączą różne rzeczy, kojarzą się przede wszystkim z nowymi technologiami, z aplikacjami, z internetem, z komputerami, a jak to poznaliśmy 2 lata temu, to jest znacznie szersze podejście, uwzględniające oddolne zasoby, wszystko to, co mnie bardzo odpowiada. Od 30 lat się tym zajmuję, tym podejściem oddolnym, czyli dbaniem o to, żeby ludzie tam, gdzie są, próbowali coś ciekawego robić. Niech każde miejsce opowie swoją historię, wykorzystując swoje zasoby, a te gadżety, te dodatki związane z internetem, z nowymi technologiami, one muszą nam służyć. Musimy je włączyć do tego, żeby na tych naszych lokalnych zasobach coś ciekawego zbudować i powiedzieć o tym światu, choćby z wykorzystaniem kanału, tak jak teraz to robimy. Reprezentuję Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Jesteśmy partnerem wraz z Ostoją przy organizacji Biotech 2.0 w tym roku. Mam nadzieję, że podołaliśmy, bo Piotrek jest wymagającym współpracownikiem. No właśnie, zdradź nam jakieś kuluary waszej współpracy. Więc nas testował, ja mam przynajmniej takie wrażenie, że testował. Mam nadzieję, że spełniliśmy jego oczekiwania i że na tym pierwszym evencie skończy się nasza współpraca. Liczę na to, że będziemy przynajmniej Biotech realizować już cyklicznie. A masz jakiś cynk od mieszkańców, jak oni się zapatrują na to? Bo też tutaj są nie tylko rolnicy. Wiecie co, od mieszkańców nie, natomiast od osób, które były gośćmi, od osób zewnętrznych, tylko i wyłącznie pozytywny odbiór. Wszyscy na to patrzą z takim dużym podziwiem, że wow, impreza 3-dniowa, kilkoformatowa, bo i warsztaty, i konferencja, wszystko zorganizowane, wszystko na czas, wykładowcy super, wysoka klasa i organizacyjna, i merytoryczna, każdy jest pod wrażeniem. Dla mnie to jest olbrzymie wyróżnienie. I spent the last 3 days with the founders of this event, of this initiative, this fantastic concept, and I must tell you that my heart is really strengthened by that. What I can see everywhere, I can see leaders in every voivodeship, in every region, the people who show which way we should follow. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich oraz centralną dyrekcję, można powiedzieć, doradztwa rolniczego. I jesteśmy w każdym takim miejscu, gdzie dzieją się piękne rzeczy. A tutaj właśnie dzieją się rzeczy bardzo ważne dla rolnictwa. My już mówimy o ekologii, mówimy o rolnictwie regeneratywnym, które jest przyszłością polskiego rolnictwa, jeśli chodzi o jakość, o rozwinięcie tego tematu właśnie na arenie krajowej, międzynarodowej i pozyskiwanie nowych rynków zbytu. Właśnie przekonywanie rolników do tego, że rolnictwo regeneratywne to jest przyszłość, która już do nas puka, już puka do naszych drzwi, abyśmy ją wdrożyli, abyśmy walczyli o rynek europejski, światowy, nie ilością, bo w tym zawsze będą lepsi Ukraińcy czy Kazachstan, tylko właśnie jakością. Ludzie, chorując na pewne choroby, zwracają uwagę na to, że te choroby wynikają właśnie z tej żywności, z tego, co jemy, prawda? I tylko właśnie świadomym przyjmowaniem pokarmu, mówiąc bardziej holistycznie, tylko wtedy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby naszego organizmu, ale też potrzeby naszych następnych pokoleń. If we do not take care about the soil now and the earth now, the future generations will have to deal with very negative consequences. If we do not act in these decades, the damage that we've done will be irreversible. Czy jest możliwe w ogóle, żeby wyżywić tak ekologicznie całą populację? Ja uważam, że tak, że jeśli się będzie robiło to w rozsądny, precyzyjny, tak jak tu było wspomniane, sposób, tak jak robicie chociażby w Ostoi, to ja uważam, że jest to bardzo prawdopodobne i możliwe, a wręcz trzeba do tego dążyć. Ja uważam, że rolnictwo węglowe, regeneratywne jest jakby przyszłością. Czy dla wszystkich? Dla świadomych na pewno tak, dla tych, którzy nie są świadomi, trochę ich sprawa. Ja przestałem się też przejmować jakby innymi rolnikami. Ubolewam trochę na tym,
ale na tyle jakby wielokrotnie próbowałem coś stworzyć w hodowli bydła, żeby razem coś zacząć robić. No na samym końcu po 2 godzinach wywodów, dlaczego powinniśmy wspólnie zacząć coś robić, było tylko jedno pytanie. No dobra, to ile ja w końcu będę miał więcej? Uważam jedną rzecz, słuchajcie, którą tutaj zauważyłem, żeby osiągnąć, powiedzmy, albo powielać waszą skalę, wasz sukces, tak na dobrą sprawę, możecie to robić tylko, mogą to robić ludzie, którzy do tej pory nie byli, że tak powiem, związani ze wsią, z rolnictwem, dlatego, że no niestety, ale rolnik dzisiaj ma klapki na oczach. Ten rolnik konwencjonalny, nawet ekologiczny, tak zwany w sumie ekologiczny, ale bardziej dopłatowy, on tylko chce, że tak powiem, wydoić kasę i nie za bardzo chce jakąś wartość dodaną wnieść na rynek. A to ma krótkie nogi, no bo za chwilę się to wszystko pokończy. We are really trying to connect EU policies with people on the ground. So this is essentially what we do about the Smart Rural 21 project, which is meant to support a concept which is called smart villages. And probably many of you are already asking you in your heads, like, what is a smart village? I probably won't be able to give you a straightforward answer. Słuchajcie, jest z nami Edina Oczko, jest to dyrektor i koordynator projektu unijnego pod nazwą Smart Rural 21. I Aldo Vargas, jest ekspert i nasz opiekun, to znaczy opiekun ostojowy. Dostaliśmy się jako ostoja do programu i właśnie Aldo się nami opiekuje. Pierwsza rzecz. Dlaczego wioski chcą zakwalifikować się do tego programu? I think the biggest thing is probably exchanging with other villages. So what we saw that's what they enjoy absolutely the most. So for instance, we do these sessions, morning cafes with villages, which is like one village. It was also Tomashin who did that. They tell their approach, and then the others are listening and asking informal questions like how they do it. So that's definitely one thing, I think, to learn about other villages. Sądzę, że pierwszym powodem, dla którego wioski chciały przystąpić do tego projektu, to możliwość wymiany wiedzy. Dlatego, że to jest najlepszy sposób do tego, żeby pomiędzy różnymi wioskami tego rodzaju albo podobnymi wymieniać się wiedzą. Mamy takie formaty w projekcie polegające na tym, że na przykład mamy tak zwane poranki cafe tego naszego projektu, Smart Rural Cafe nazywamy je, podczas których różni przedstawiciele tych różnych wiosek uczestniczących w projekcie wymieniają się wiedzą nawzajem i mogą się nawzajem też pytać o różne rzeczy. To jest pierwsza rzecz. And then another thing might be that I think they are getting more visibility through the project. So really, like both at the European level and the national level, they can really show what they are doing to the other villages, but also like internationally. So to get a bit more visibility of these great approaches is another motivation. A drugą motywacją do uczestnictwa w projekcie było to, że dzięki temu, że uczestniczą w tym projekcie, zyskują znacznie większą widoczność zarówno u siebie w poszczególnych krajach, jak i na poziomie europejskim. I dzięki temu mogą przyciągnąć większą uwagę na swoje działania. Czy jest wspólny mianownik dla tych wszystkich wiosek, które dostały się do programu? Generally, this hunger to do something new and to change the situation in the village, I think that's a common approach from all the villages. So the ones that we selected, they are really super enthusiastic and want to be involved. Wspólnym mianownikiem jest to, że te wszystkie wioski odznaczają się chęcią, takim głodem wiedzy nowych rzeczy, nowych form działania i organizacji i tego wszystkiego, co można rozwinąć w ramach ich życia, powiedzmy, na poziomie lokalnym. It's really interesting, this action that Ostoja wants to get support for the building, the eco building, because it's really a common theme, and I think they could potentially cooperate with other villages on that to really find innovative solutions in how to manage a building and then how to use it by the community. Jest jeszcze taka wspólna cecha, że wiele z tych wiosek owszem chce rozwinąć pewne elementy takie, powiedzmy, już infrastrukturalne, budynków, odnowy jakichś budynków albo zbudowania jakiejś przestrzeni, które będą potrzebne tym lokalnym społecznościom.
I na tym poziomie wiele z tych wiosek może się wymieniać swoimi doświadczeniami albo swoimi celami i to, jak chcą te cele osiągnąć. Jeśli chodzi o różnicę, bo słyszałem, że Ostoja wyróżnia się. For me, one of the most inspiring things about Ostoja that it started almost from scratch. So I think this model of people cooperating, coming together and with the level of enthusiasm. So most of the other villages are have been there for long. And I know there has been a village in Tomashin, but still it almost feels like starting from scratch. And I think this is a super important issue, especially in Eastern Europe, when a lot of the communities got lost or non-existent. Yeah. Więc to, co wyróżnia na pewno Ostoję, to jest to, że jest to inicjatywa, która powstała w dużej mierze praktycznie od zera. W sensie takim, że to jest inicjatywa, która powstała z dużej chęci z takiej chęci stworzenia nowej jakości od początku. Podczas kiedy praktycznie wszystkie pozostałe wioski w projekcie to były wioski, które w jakiś tam sposób funkcjonowały już wcześniej i chciały rozwinąć jakby nowe formy funkcjonowania. Są dwa elementy, które zdecydowanie stanowią o sile inicjatywy Ostoi. Pierwszym jest ta chęć, umiejętność wdrażania innowacji, wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych i odwaga w ich zastosowaniu i w ich eksperymentowaniu nimi w praktyce. To jest jedno, a drugie to jest ta chęć współpracy i po prostu formuła współpracy, jaka istnieje, powiedzmy, ze względu na fakt, że jest to spółdzielnia. Musimy przerwać, bo jest zdjęcie wspólne. Okay. Dziękuję bardzo za rozmowę i za to, że przyjechaliście do nas i że nas w ogóle odwiedzacie i obserwujecie nasz projekt, opiekujecie się. Dzięki. Dziękuję. No i cóż, skończyło się. Scena pusta. Wszyscy się powoli zwijają. Więc ja to robię. Do zobaczenia za rok na Biotechu 3.0 albo u nas na kanale, do którego serdecznie zapraszam. Lubujcie go i subskrybujcie. Cześć! A teraz zasuwam tam posłuchać i popytać trochę ludzi. Dzień dobry, panie Kresnalu. Rybkę pan lubi? Latarnia panu zgasła. Bocian jest przedstawicielem świata ptaków. Swój wykład będzie miał około godziny 16. Wtedy opowie nam, jak on to widzi z lotu ptaka. Dzień dobry, a ja mam takie pytanie, czy dla bociana coś tutaj by było? Pierogi z żabami. Pieruszki z żabami. Są jeszcze? Nie, nie ma już. Bocian zjadł. Take your ice creams, guys. Take your ice creams. Filtr mi taki nałóżcie jak dla Moniki Olejnik, okej? Wesoły widzę pan cały czas. No tak, wesoło. Co? Koniec? No chyba koniec, tak. No. Tak, koniec. Idź spać. Śpi.